Był na kanale prezentowany album Antichrist Superstar. Dziś dla przeciwwagi postanowiłem przedstawić płytę, która może metalem nie jest sensu stricto, ale ma za to bardzo dużo jego cech. A tym albumem jest Laibach Jesus Christ Superstars. Laibach powstają w 1980 roku w górniczo-przemysłowej części byłej Jugosławii w Trbowiję. W ich muzyce rzeczywiście czuć ten industrialny klimat. Byli muzycznym skrzydłem awangardowego kolektywu NSK Neue Slowenske Kunst. Nazwa zespołu jest zaczerpnięta od niemieckiej nazwy Lubliany, która jest skojarzona z hitlerowskim okresem okupacji. Prowokacyjna nazwa odnosi się do ideologicznych, religijnych i politycznych odniesień w twórczości zespołu, które to doprowadziły do zakazu występu zespołów komunistycznej Jugosławii. Założyciel zespołu Tomasz Hostnik popełnił samobójstwo, jednak zespół przetrwał, tworzył muzykę do przedstawień, sztuk teatralnych, jednak na świecie najbardziej jest znany z coverów takich grup jak The Beatles, Queen, The Rolling Stones, Morbid Angel czy nasze ONA. Muzycznie album na pewno jest podobny do twórczości Rammsteina, tylko jest mniej kwadratowy, bardziej eklektyczny i zawiera więcej brzmień chóralnych. Osobiście wolę słuchać Laibacha, który już teraz na pewno osiągnął status kultowy. Dzisiaj przyjrzymy się piątemu studyjnemu albumowi grupy, a wydanemu w 1996 i odnoszącemu się do rock opery Andrew Lloyda Jesus Christ Superstar, a mianowicie Laibach Jesus Christ Superstars. Jest to koncept album zawierający oryginalne nagrania Laibach oraz covery, którego tematem przewodnim jest religia. Zespół na płycie zaprezentował bardziej ciężkie gitarowe oblicze, co sprawiło, że efekt końcowy przypomina zespoły industrialne. Bardzo podobają mi się wokale Milana Frasa. Są one niskie, bardziej mówione niż śpiewane, ale to, co naprawdę przykuwa uwagę do płyty, to chóry damsko-męskie. One się nakładają i przenikają się wzajemnie, tworząc atmosferę patosu i dostojności. Mimo ostrych kawałków i tektonicznych riffów, dużo na płycie jest odniesień do ich pierwotnej twórczości, a mianowicie ciężkiej elektroniki, mrocznego, złowieszczego klimatu oraz tego chropowatego wokalu Milana, który jednak charakteryzuje muzykę Laibach. Teksty, jak już wspomniałem, skupiają się na temacie religii, analizują Biblię, a nawet wokalista wciela się w jedną z postaci z tej księgi. Ale co ciekawe, one są tak napisane, że nie wiesz, czy zespół jest za Biblią, czy przeciwko. I to jest właśnie clue Laibach. Oni zawsze tak piszą, że nigdy nie wiesz, co zespół myśli. To jest taka satyra bez humoru. Samą muzykę charakteryzuje dość zimna, mroczna powaga ze sporą ilością dusznego dramatyzmu, co jednak ma swoje konotacje w tekstach. Moc tych dźwięków została wzbogacona wieloma nowoczesnymi elementami, że całość brzmi bardzo intensywnie oraz spójnie, a często nawet daje efekt wręcz ściany dźwięku. Mi osobiście bardzo się to podoba, ponieważ lubię tłuste, charakterne brzmienie z ciężkimi riffami. Płyta ta została wydana przez kultową Mute Records, m.in. Nick Cave, Depeche Mode, New Order i przedstawia ponowne przyjście Jezusa na świat. Jednak w przeciwieństwie do tego sprzed 2000 lat wizja jest zaczerpnięta z Ewangelii Hollywood i popkultury i przedstawia Jezusa jako cyborga, coś w stylu Robocopa czy Sędziego Dredda, wymierzającego sprawiedliwość od razu podczas sądu ostatecznego. Jest to solidny album, bardzo dobrze wyprodukowany, łączący w sobie muzykę metalową, elektroniczną, a nawet klasyczną. I co ciekawe, nawet gdy w utworach nie ma gitar, one nadal brzmią metalowo. Dlatego postanowiłem umieścić ten album na kanale. Atmosfera tej płyty po prostu jest przepełniona metalem. No to czas posłuchać tego industrialnego dzieła. Płytę rozpoczyna kawałek God is God. Jest to cover zespołu Juno Reactor. Tak muzycznie, jak i tekstowo bardzo pasuje do albumu. Ciężkie gitary, technologiczny beat oraz ten niski wokal Milana pokazują, że wszystko działa jak naoliwiona lokomotywa. Bóg jest Bogiem, alfą i omegą. Zobaczysz dobro i zło, zobaczysz śmierć, zobaczysz Boga. You shall see hell all clear in the sky. You shall see darkness. You shall see good and evil. You shall see city walls crumble and towers fall. Kolejny utwór to niewątpliwy hit tej płyty. Jesus Christ Superstar to cover piosenki Andrew Lloyda i Tima Risa do musicalu pod tym samym tytułem. Jednak Laibach zrobił to zupełnie po swojemu. Nawet pozmieniał akordy, że utwór brzmi zupełnie inaczej niż oryginał. Zresztą tutaj główny trzon stanowią covery, co w przeciwieństwie do innych zespołów stanowi clue tej płyty. Ciężki, technologiczny beat, niesamowite chóry i ten niski wokal stanowią o potędze utworu. Tekst mówi, że Jezus przyszedł na ziemię zupełnie w złym czasie. Jeżeli przyszedłby teraz, miałby lepszą komunikację oraz zadawałby wszystkim pytania. Co myślisz? Kim jesteś? Dokąd zmierzasz?
Abuse and Confusion to bardzo przejmujący utwór, wręcz w klimacie lamentu. Zaczyna się smutnymi skrzypcami, a mi osobiście przypomina trochę Lacrimozę Mozarta. Jest głęboki i uduchowiony. W tekście zaś Milan wciela się w postać Judasza, który mówi, że musiał zdradzić, bo tak było zapisane, inaczej ludzkość byłaby zgubiona. Ale co teraz z nim? Why me? Na zakończenie proponuję The Cross. Jest to cover niejakiego Prince'a, jednak zrobiony oczywiście w stylu iście laibachowym, czyli daleki od oryginału, z dużą ilością brzmień elektronicznych i klawiszowych i fajnym refrenem. Tekst zaś mówi, że wszyscy mamy problemy, małe i duże, jednak wszystkie zostaną zabrane przez krzyż. Knowing the Czas zobaczyć okładkę i wkładkę. Na okładce widnieje postać Milana Frasa jako cyborga, widać to po dłoniach, a jego figura umieszczona w kamiennej sali przypomina trochę posągi faraonów, zimnych bogów, którzy górują nad światem i doczesnością. Na niebie widzimy piorun, który się go nie ima, kolorystyka jest stonowana, wręcz przygaszona poza ognistym wzrokiem i czymś a la zbroja. Na górze tytuł albumu, pośrodku nazwa zespołu, na dole rok wydania zapisany po rzymsku. We wkładce na marmurkowym tle wydrukowano teksty do utworów, zaś na środkowej rozkładówce umieszczono sentencję. Jesteśmy z Boga, kto zna Boga słucha nas, a kto nie jest z Boga nie słucha nas. W ten sposób poznajemy ducha prawdy, ducha kłamstwa i ducha błędu. Dalej teksty, a na ostatniej stronie wewnętrznej podano informacje dotyczące płyty oraz kontakt do zespołu, wytwórni oraz NSK wraz z logiem. Na stronie zamykającej wkładkę umieszczono jakiś metalowy element, coś co przypomina włącznik oraz tytuły utworów pisane gotycką czcionką. Na szarej płycie CD wydrukowano mapę Ziemi, jakby spowitą wieczną zmarzliną. Na stronie zamykającej pudełko występuje ten sam metalowy element co wcześniej, tytuły utworów, a na dole logosy wydawców i inne www. Mimo że ten album nie jest wymieniany w pierwszym szeregu twórczości Laibacha, ja osobiście bardzo lubię do niego wracać. Podoba mi się jego potęga, te niesamowite chóry, ciężkie gitary, które wspaniale łączą się z twardą elektroniką. Na tym albumie zespół to po prostu Laibach Superstar. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!